Za nami jedna z najbardziej wyczekiwanych gier strategicznych Heroes of Might and Magic Olden Era demo. A w tle wciąż żywa jest legenda Heroes of Might and Magic 3. W tym materiale sprawdzimy, czy warto pochylić się nad tym demem oraz jak wypada ono na tle trójki. Ja jestem Cybiksonie i zapraszam na recenzję. Dla tych, którzy nie śledzili, Olden Era to strategia turowa od Unfrozen wydana przez Hooded House, dostępna w wersji demo na Steamie od 9 października tegoż roku. W demo mamy 4 frakcje: Świątynię, Necropolis, Loch i Schizma oraz 3 tryby: Classic, Single Hero i Arena. Premiera pełnej wersji jest rozsunięta na 2026. Na początek zerknijmy na podobieństwo Olden Ery do trójki. Nie ma co się oszukiwać, Olden Era to w zasadzie list miłosny do Heroes of Might and Magic 3. Tyle, że napisany nowoczesnym piórem. Już od pierwszych minut widać, że twórcy nie próbują wymyślać koła na nowo, tylko świadomie czerpią z fundamentów, które w 1999 roku uczyniły trójkę królem strategii turowych. Mamy tu nieznajomy układ mapy przygody, gdzie każdy ruch bohatera wymaga przemyślenia, a każdy krok może skończyć się niespodziewanym starciem lub odkryciem nowego skarbu. Eksploracja to klasyczny heroesowy miks. Ruszamy naszym bohaterem w nieznane, szukamy artefaktów, przejmujemy kopalnie i powoli odkrywamy świat, lejąc wrogów. Już po chwili pojawia się charakterystyczne uczucie jeszcze jednej tury, które znam aż za dobrze. Budowa miast również trzyma się tradycyjnego schematu. Każda frakcja ma własną estetykę, klimat i zestaw jednostek, od słabszych stworów pierwszego poziomu po potężne 7 tiery. Necropolis, porcjami umarli wojownicy, w świątyni błyszczące, dobrotliwe armie ludzi, w lochu czarodziei, potwory, które nigdzie indziej nie pasowały, czyli jak w trójce, a Schizma to całkowicie nowa frakcja, przypominająca trochę zergi. Wchodzenie do miast jest ładne, wygląda to naprawdę ok i nawet stwierdzę, że wyróżnia się to na tle tych z innych części. System turowy pozostał niemal nienaruszony. Nadal planujesz ruchy jednostek na, tutaj uwaga, heksagonalnym polu bitwy, tak, heksy wróciły, analizując kolejność inicjatywy i potencjalne kontrataki. Każda walka to szachy w fantastycznej oprawie, dokładnie tak jak w trójeczce. Powolne, taktyczne, ale w tym satysfakcjonujące i pozwalające na rozgrywkę w bitew w swoim tempie. Nie ma tu miejsca na pośpiech czy chaos. Każda decyzja ma znaczenie. Zachowany został również klimat przygody i magii. Czary, punkty many, zdobywanie doświadczenia i rozwój bohatera przez drzewko umiejętności. Wszystko to działa jak swoisty wehikuł czasu. Chociaż Olden Era wygląda nowocześnie, jej dusza to czysta klasyka. Nawet muzyka i ogólny nastrój świata budzą skojarzenia z dawnymi czasami. Spokojne motywy w tle, dźwięk kliknięć, ten sam rytm rozgrywki. Gra nie wstydzi się swoich korzeni, wręcz przeciwnie, celebruje je. Krótko mówiąc, Olden Era nie próbuje udawać, że jest nowym rozdziałem z historii strategii. Ona jest kontynuacją. Dla fanów Heroes 3 to jak powrót do domu. Znajome zasady, znajome emocje, tylko w nowej, błyszczącej oprawie. I to właśnie w tym podobieństwie tkwi największa siła dema. Nie w rewolucji, lecz w dobrze znanej, komfortowej nostalgii, która trudno dziś znaleźć w innych grach. Ale to nie tak, że ta gra to klon Heroes 3. Różnice między Olden Era a Heroesami trzecimi są tak samo wyczuwalne od pierwszych minut, jak i podobieństwa. I to niekoniecznie w złym sensie. Twórcy nie chcieli stworzyć klona z nową grafiką, tylko duchowego spadkobiercę, który zachowuje esencję, ale aktualizuje formę do współczesnych standardów. Najbardziej oczywista zmiana to oczywiście oprawa graficzna. Olden Era porzuca klasyczne dwuwymiarowe piksele na rzecz pełnego 3D opartego na Unreal Engine 5. Efekt? Mapa przygody wbrew moim obawom wygląda bardzo przejrzyście i klimatycznie. Widać mgłę, oświetlenia, ruch traw, a miasta wreszcie mają prawdziwą głębię. Ale nie każdemu to siądzie. Tam, gdzie Heroes 3 były czytelne i przejrzyste, Olden Era potrafi przypłoczyć detalami. Interfejs jest ładny, ale miejscami mało intuicyjny. Trzeba chwilę, żeby nauczyć się, co jest czym i gdzie kliknąć. Kolejna różnica to tempo gry. Heroes 3 było precyzyjne, każda tura trwała chwilę, a reakcja była błyskawiczna. Tutaj silnik 3D i większe mapy potrafią spowolnić rozgrywkę. Jedni powiedzą, że to filmowe, inni, że za wolne. Szczególnie, że na dużych mapach, gdzie ilość miast, kopalni i neutralnych strażników potrafi przyprowadzić o lekki przesyt. Mimo to, gdy już się wciągniesz, zaczynasz doceniać skalę. Świat Olden Era jest po prostu większy i bardziej żywy. Nowością jest też podział rozgrywki na tryby. Classic, Single Hero i Arena. Classic to klasyka. Kilku bohaterów, miasta, eksploracja. Single Hero natomiast skupia się tylko na jednym bohaterze i jego armii. Coś w rodzaju połączenia heroesowej strategii z RPG-owym klimatem. Arena to natomiast czyste walki taktyczne, bez eksploracji. Idealne dla tych, którzy chcą testować jednostki i kombinacje. To wyraźny ukłon w stronę nowych graczy, którzy niekoniecznie chcą spędzać godziny na mapie przygody, ale lubią taktyczne potyczki. Mechanicznie też nie obyło się bez eksperymentów. W Olden Era pojawia się m.in. system Focus, wpływający na zdolności frakcyjne, a także unikalne umiejętności dla niektórych bohaterów, które w Heroes 3 były dużo bardziej sztywne. Widać też próbę większego zbalansowania frakcji. Zamiast jednej dominującej, jak na przykład zamek w trójce, każdy ma swoje mocne i słabe strony.
Bohaterowie rozwijają się inaczej. Niektóre frakcje mają własne zasady ekonomiczne i jednostki specjalne, których nie było wcześniej. Do tego w Heroes 3 bohaterowie byli w zasadzie chodzącymi plecakami dla armii. Liczyły się ich statystyki, umiejętności i czary, ale sami w bitwie nie uczestniczyli fizycznie. Voldemera twórcy postanowili to trochę urozmaicić. Bohater nie jest już tylko tłem, ale aktywnym uczestnikiem rozgrywki. Jego zdolności i frakcyjne specjalizacje potrafią realnie wpływać na wynik starcia. Każdy z nich ma nie tylko klasyczne statystyki, atak, obrona, wiedza, moc, ale także unikalne drzewko rozwoju, specjalne skille, które wprowadzają więcej indywidualizmu do rozgrywki. Widać, że inspirowano się trochę systemem z 5. Tam też bohaterowie mieli bardziej rozbudowaną progresję i unikalne zdolności. Jak widać, Olden Era nie jest prostym remake'iem Heroesów trzecich. To raczej reinterpretacja. Gra, która zachowuje ducha klasyki, ale nie boi się zmian. Jedni pokochają nowoczesną grafikę, świeże pomysły i skalę, inni będą tęsknić za prostotą, klarownością i tempem starej szkoły. Ale niezależnie od opinii, jedno jest pewne. Olden Era nie próbuje żyć w cieniu Heroesów trzecich. Ona świadomie wychodzi z niego, budując coś, co może być początkiem nowej ery dla fanów turowych strategii. Muszę być szczery. Do Olden Era podchodziłem z dużym dystansem. Nie jestem typem, który od lat siedzi z transparentem tylko Heroes 3, reszta to profanacja. Ale też nie kupuję wszystkiego, co ma w tytule duchowy spadkobierca. Wiem, że zaraz mnie ukrzyżujecie za to, co powiem, ale Hero 6 to moja ulubiona część. Może dlatego, że wnosiła coś świeżego i miała w sobie trochę tej nowoczesnej dynamiki. Więc gdy zobaczyłem Olden Era, pierwsza myśl była prosta. Okej, znowu ktoś chce odcinać kupon od nostalgii. Po kilku godzinach w demie muszę jednak przyznać, gra się naprawdę dobrze. Nie idealnie, nie bez zastrzeżeń, ale dobrze. Fundamenty są solidne. Mechanicznie tytuł działa jak należy, a to najważniejsze w takiej grze. System tur, rozwój bohatera, planowanie ruchów, zarządzanie miastem. Wszystko to przypomina najlepsze elementy klasyków, tyle że w nowym pakowaniu. Walka daje satysfakcję. Balans między frakcjami jest sensowny, przynajmniej na tyle, na ile pozwala demo. A mapa przygód ma w sobie ten przyjemny rytm, który sprawia, że chcesz odkrywać jeszcze jeden fragment, zdobywać jeszcze jeden artefakt i zrekrutować jeszcze jedną armię. To, co mnie jednak nie kupiło, to estetyka. I nie chodzi o grafikę samą sobie, bo Unreal Engine 5 robi swoje. Technicznie jest bardzo dobrze. Chodzi raczej o art style. Mam wrażenie, że Olden Era stoi w rozkroku między klasyczną baśniową oprawą, a próbą poważnego fantasy i trochę nie wie, w którą stronę chce pójść, więc zrobili grafikę mobilki. Modele są kolorowe i przedźgane detalami. Wszystko się czasem świeci, jak wiadomo co psu. Nie przemawia to do mnie, ale wiem, że są tego zwolennicy, więc obiektywnie jest poprawnie, ale bez żadnego charakteru. Mimo tego zgrzytu sama rozgrywka potrafi to wynagrodzić, kiedy już wciągniesz się w planowanie tur i walki, przestajesz myśleć o tym, że coś ci nie gra wizualnie. To nie jest tytuł, który ma zachwycać stylem, to gra, która ma działać i działa dobrze. Dla mnie Olden Era to projekt, który ma potencjał, ale potrzebuje jeszcze odrobiny tożsamości. Tak już zbierając wszystko do kupy. Byłem sceptyczny i wciąż nie kupuję estetyki, ale gameplay solidny. Nie czuję, żebym grał w podróbkę Heroes 3, raczej tytuł, który próbuje znaleźć własne między klasyką a nowoczesnością. I jeśli twórcy utrzymają ten kierunek, dopracują oprawę i dorzucą kampanię, to może się okazać, że wreszcie doczekamy się duchowego następcy, który nie tylko odwołuje się do nostalgii, ale faktycznie idzie krok dalej. Czy warto spróbować demo Heroes of Might and Magic Olden Era? Tak, jak najbardziej. Czy zastąpić pełne doświadczenie, jakie dawał Heroes 3? Nie do końca, ale to nie wada, to po prostu inna gra, która stawia na tradycję i oddaje coś swojego. A jakie są Wasze odczucia z dema Olden Ery? Koniecznie podzielcie się tym w komentarzu, zostawcie subskrypcję na kanale, kliknijcie w dzwoneczek oraz łapkę pod tym filmem. Zachęcam również do zakupów na Instagaming. Z naszym kuponem macie kod rabatowy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Żegnam Was cieple. Na razie.